Jonathan Dunkel. Apokalipsa. Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca. Wydanie 9. Warszawa 2015. Czyta Jan Tuzin. Rozdział 21. Największe tajne przymierze wszechczasów. Okładka tygodnika Time z lutego 1992 roku przedstawiała profil prezydenta USA oraz Jana Pawła II z tytułem Święte Przymierze o konspiracji Reagana z papieżem, aby wspomóc polską Solidarność i przyspieszyć upadek komunizmu. Reportaż śledczy. Święte Przymierze. Dzięki wysiłkom znanego dziennikarza Karla Bernsteina świat dowiedział się o tajnym przymierzu między Watykanem i Waszyngtonem. W dniu 7 czerwca 1982 roku papież Jan Paweł II i prezydent Ronald Reagan zawarli porozumienie. Jego celem był nowy porządek świata pod moralnym patronatem papiestwa dzięki sile USA. Richard Allen, główny doradca Ronalda Reagana, stwierdził: było to jedno z największych tajnych przymierzy wszechczasów. Przyczyniły się do niego wspólne interesy. Polska otrzymała za sprawą USA i Watykanu pomoc, aby obalić komunistyczne rządy, co doprowadziło do rozpadu ZSRR w 1991 roku. Dzięki temu papiestwo odzyskało supremację w Europie, zaś USA z błogosławieństwem papieża stały się jedyną superpotęgą na świecie. W tym celu najlepsza dyplomacja świata połączyła siły z amerykańskim wywiadem. Prezydent USA wyznał: wszystko, co wiedzieliśmy, a czego papież nie mógł wiedzieć, przekazywaliśmy mu od razu. Jak napisał Ludwig Ring-Eifel, dyrektor katolickiej agencji informacyjnej KNA, wielu dyplomatów i dziennikarzy jest przekonanych, że papież i sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej są najlepiej poinformowanymi mężami stanu na świecie. Szef CIA William Casey podczas każdej podróży do Europy udawał się najpierw do Rzymu. Do dziś papieżowi towarzyszą w jego podróżach pracownicy służb specjalnych USA. Watykan otrzymał też specjalne połączenie telefoniczne z Waszyngtonem, aby prezydent USA mógł regularnie konsultować się z papieżem. 27 marca 2014 roku doszło w Watykanie do kolejnego spotkania między papieżem a prezydentem USA. Rozmowa Baracka Obamy z Franciszkiem I trwała 50 minut. Podobnie jak wspomniane historyczne spotkanie Reagana z papieżem. Czy będzie równie brzemienna w skutkach? Papiestwo zdaje sobie sprawę, że potrzebuje potęgi świeckiego ramienia, aby narzucić swój autorytet światu. Z kolei przywódcy Stanów Zjednoczonych doszli do przekonania, że sama militarna i ekonomiczna potęga nie wystarcza, aby zaprowadzić ład na świecie. W ten sposób zrodziła się współpraca, która trwa do dzisiaj. Ludwig Ring-Eifel napisał, że pod pewnymi względami relacja między prezydentem USA i głową Kościoła katolickiego przypomina stosunki między cesarzem i papieżem w Rzymie późnego antyku, którzy mimo wybuchających między nimi od czasu do czasu konfliktów potrzebowali się nawzajem i uzupełniali. Watykan ze względu na brak skutecznej alternatywy nie pozwoli wciągnąć się do żadnej koalicji antyamerykańskiej, kończy Eiffel. Niektórzy badacze proroctw biblijnych już w XIX wieku przewidzieli wzrost potęgi papiestwa i USA, a także przymierze między nimi. Wielu wtedy wyśmiewało taką wykładnię proroctw, gdyż wydawała się niemożliwa. W XIX wieku wydawało się to niemożliwe. Papiestwo nie posiadało wtedy nawet statusu państwa, zaś Amerykanie nie liczyli się na arenie międzynarodowej, zmagając się ze słabo uzbrojonymi grupami Indian. 2 wieki temu przymierze między papiestwem i USA byłoby nie do pomyślenia, gdyż przodkowie wielu Amerykanów uciekli z Europy przed prześladowaniami. Oto jak ksiądz katolicki i historyk Malachi Martin opisał katolicką Europę w XIX wieku. Na placu w każdej miejscowości stała szubienica. Zebrania więcej niż 3 osób były zakazane, podobnie jak wydawanie gazet. Wszystkie książki podlegały cenzurze. W każdym miejscu istniał specjalny trybunał, aby sądzić, potępiać i skazywać oskarżonych. Wszystkie procesy prowadzono po łacinie. 99% oskarżonych nie znało oskarżeń, jakie im stawiano.
Każdy papież wyrzucał strumień petycji, które otrzymywał z prośbami o sprawiedliwość i reformę systemu policji i więziennictwa. W przypadku rewolt tłamszono je masowymi egzekucjami, dożywotnimi wyrokami ciężkich robót, wygnaniem i torturami, kończy Malaki Martin. Nic dziwnego, że w protestanckiej Ameryce powszechnie uważano papiestwo za wypełnienie biblijnych proroctw o antychryście, a niegrzeczne dzieci straszono tam papieżem. Mimo to w 1982 roku wydarzyło się to, co wydawało się mało prawdopodobne. Papiestwo i USA zawarły święte przymierze, które pozostaje w mocy. Thomas Melledy, były ambasador USA w Watykanie, wypowiedział prorocze słowa. Wierzę, że USA jako jedyna superpotęga światowa oraz stolica apostolska jako jedyna ogólnoświatowa moralno-polityczna moc mają szczególną rolę do spełnienia w przyszłości. Ich działania wpłyną na życie ludzi we wszystkich częściach świata, kończy Melledy. Nowy porządek świata. Jan Paweł II po raz pierwszy odsłonił swoją wizję wielkiej, zjednoczonej i pokojowej Europy w encyklice Slavorum Apostoli, Apostołowie Słowian z 1980 roku. W tym samym roku powstała Solidarność, która 10 lat później bez użycia przemocy doprowadziła do końca rządy komunistyczne w Polsce w 1989 roku. Pociągnęło to podobne zmiany w okolicznych krajach, w tym upadek muru berlińskiego w 1989 roku. W 1993 roku powstała Unia Europejska. Proeuropejska polityka Solidarności z Lechem Wałęsą na czele szła w parze z papieską wizją zjednoczonej Europy. Znawca dziejów papiestwa Ludwig Rinck-Eifel napisał: Watykan coraz bardziej przekonywał się, że kraje mające silną tradycję katolicką jak Litwa, Polska, Słowacja, Węgry, Słowenia i Chorwacja mogłyby być ważnym czynnikiem w nowej zjednoczonej Europie. Unia Europejska rozszerzona o te kraje była bardziej katolicka niż stara Europa 15 państw zachodnich. Katolicy mieli w niej wprawdzie czysto statystyczną większość, jednak ton nadawały kraje neutralnie religijne jak Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Według papieża, jak to podkreślił w 1998 roku podczas wizyty w Austrii, przystąpienie krajów wschodnioeuropejskich nie powinno oznaczać rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód, lecz europeizację całego kontynentu. Dla papieża europeizacja ta była oczywiście przede wszystkim programem ideowym. Oznaczało to dlań, że starej Europie trzeba na nowo nadać chrześcijańskie oblicze, kończy Ludwig Rinck-Eifel. Co dalej? Czy europejski model, o jaki zabiegał Watykan, posłuży do utworzenia globalnego systemu o charakterze polityczno-ekonomiczno-religijnym? Tak sądzi historyk Paul Johnson, który napisał: w przyszłości struktura europejskiej wspólnoty będzie uznana za prototyp czegoś znacznie bardziej ambitnego. O ogólnoświatowym rządzie mówi się już od ponad wieku, ale bez widocznych rezultatów. Jednakże wciąż rozszerzająca się konfederacja oparta na wspólnych wartościach kulturowych jest ideą, która rokuje dużo większe nadzieje. Europejska koncepcja jest niekonwencjonalna i globalna w swym wymiarze. Są to pierwsze kroki w kierunku ekumenicznej społeczności, która w końcu rozciągnie się na wszystkie krańce naszej planety, kończy Paul Johnson. Papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in Veritate, Miłość w Prawdzie z 2009 roku wyraził pragnienie reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby mogła powstać globalna wspólnota narodów, która połączy sferę polityczną, ekonomiczną i moralno-duchową. Jego zdaniem jej władza powinna być uznana przez wszystkich i posiadać odpowiednią moc, aby wszyscy musieli szanować jej decyzje. W celu wdrożenia tej idei w życie Watykan opublikował w 2011 roku dokument Papieskiej Rady na rzecz Sprawiedliwości i Pokoju Justita et Pax pod tytułem Reforma międzynarodowego systemu finansowego i monetarnego w perspektywie władzy publicznej o zasięgu globalnym. Zawiera on apel o powołanie globalnej władzy, która będzie zarządzać finansami. Papiestwo pragnie powstania nowego porządku świata o wymiarze ekonomicznym, politycznym i religijnym. Amerykański prezydent Barack Obama również apeluje o podobny nowy porządek świata.
Time sprawozdał, że amerykańska administracja chciałaby uczynić ONZ kamieniem węgielnym planów zmierzających do utworzenia nowego porządku świata. Dlatego kolejni prezydenci USA wsparli inicjatywy ONZ w Kuwejcie i NATO na Bałkanach, nie bacząc na utratę popularności wśród wyborców. Prezydent George Bush senior powiedział: kiedy odniesiemy sukces, a to rzecz pewna, pojawi się niezwykła możliwość powołania do życia nowego porządku świata, w którym godna zaufania Organizacja Narodów Zjednoczonych może w pokojowy sposób spełnić nadzieje i wizje swych założycieli. Organizacja Narodów Zjednoczonych posiada sąd, wojsko i konstytucję, ale potrzebuje militarnej siły USA i moralnego wsparcia papiestwa, aby wcielić swe globalne idee w życie. Nie przypadkiem pierwszym religijnym przywódcą, który przemówił na zgromadzeniu ONZ, był papież Paweł VI w dniu 4 października 1965 roku oraz Jan Paweł II w dniu 5 października 1995 roku. Zbigniew Brzeziński, jeden z przywódców międzynarodowej organizacji Trilateral Commission, Komisja Trójstronna, której celem jest unia między Europą, Ameryką i Azją, zauważył: nie wydaje się prawdopodobne, aby świat zjednoczył się na bazie wspólnej ideologii albo superrządu. Chyba tylko zainteresowanie własnym przetrwaniem daje taką nadzieję. Aktywne zaangażowanie na rzecz potrójnej współpracy musi stać się centralnym priorytetem polityki USA, kończy Brzeziński. Niektórzy obawiają się organizacji i przywódców promujących nowy porządek świata. Podejrzewają ukrytą agendę i próbują wykorzystać kryzysy, aby kontrolować świat. Wśród podejrzanych są Council on Foreign Relations oraz Trilateral Commission, których członkowie należą do takich elitarnych kręgów jak wpływowi bankierzy, właściciele mediów, politycy i prezydenci. Podczas gdy niektóre konspiracyjne teorie są zmyślone, to historia uczy, że kryzys bywał używany w celu osiągnięcia politycznych celów. Niemiecki filozof George Hegel wykazał, że kryzys pociąga zmianę, a kontrolowany kryzys kontrolowaną zmianę. Ludzie odrzucają wszelkie zakusy, aby ograniczyć ich wolność, ale w obliczu kryzysu gotowi są z niej zrezygnować. Kryzys może też posłużyć do usunięcia niechcianej grupy społecznej. Tak uczynił Neron, który pragnął nowego Rzymu i usunięcia chrześcijan. Pokryjomu kazał podpalić stary, a winą obarczył chrześcijan. Pożar niemieckiego Reichstagu w 1933 roku odegrał podobną rolę, przekonując Niemców do nazistowskiego rządu Adolfa Hitlera. David Rockefeller, bankier i lider takich organizacji jak Council on Foreign Relations oraz Trilateral Commission, powiedział podczas obiadu zorganizowanego dla ambasadorów Organizacji Narodów Zjednoczonych: jesteśmy tuż przed globalną transformacją. Potrzebujemy tylko odpowiedniego wielkiego kryzysu i narody przyjmą nowy porządek świata. Amerykański senator Gary Allen napisał: ci, którzy wierzą, że większe wydarzenia na świecie są skutkiem planowanego działania, są często przedmiotem drwin, gdyż wierzą w tak zwaną spiskową teorię dziejów. Nikt w naszych czasach nie wierzy w nią, z wyjątkiem tych, którzy poświęcili czas na zbadanie tej kwestii. Gdy się nad tym zastanowić, są tylko dwie teorie dziejów. Większe wydarzenia historyczne są nieplanowanym przez nikogo przypadkiem, albo ktoś je zaplanował i wprowadził w życie, stwierdza Gary Allen. Przywódcy tego świata widzą w globalnym systemie religijno-politycznym zbawienie dla świata, ale biblijne proroctwa przestrzegają przed nim. Księga Apokalipsy nazywa go Wielkim Babilonem. Szatan wykorzysta ten totalitarny system, aby odwieść mieszkańców świata od przykazań bożych. Ludzie wierni Bogu będą prześladowani, ale w końcu odniosą zwycięstwo z Jezusem Chrystusem. Czy znajdziesz się w ich gronie,